Dzień dobry, z tej strony Tomek. Nagrywam ten odcinek zaraz po nagraniu pierwszego. Także wy go będziecie widzieć w niedzielę. Mamy piątek, jak to nagrywam. W sobotę nie. Niedziela. Tak, w niedzielę go widzicie. Tak. Isaaczek. Może tym razem się uda. Moi drodzy, taka rozkmina mnie naszła. Miałem akcję i się zastanawiam, ilu z was miało też podobnie. I zastanawiam mnie, co w tym jest. A mianowicie. W ogóle, chwilę, moment. Filtry, gamma. Extra hood. Mini, ok. No dobra. Mianowicie. Razem z żoną żeśmy długi czas mieszkaliśmy w mieście. Teraz się przeprowadziliśmy w końcu. I wiecie, akcja przeprowadzka była. I jeszcze pech chciał, że my zazwyczaj trafialiśmy tak przy przeprowadzkach, że trafialiśmy na mieszkania, które były gdzieś tam, wiecie, drugie, trzecie piętro w bloku. Gdzieś tam bez windy, także no, każda przeprowadzka to było 10 razy zastanowienie się, czy naprawdę chce nam się przeprowadzać i znosić te wszystkie, cały ten Majdan, wiecie, z trzeciego piętra, nie? No ale dobra, gdzieś tam ostatnia przeprowadzka się nam już szykowała, już mieliśmy wszystko gdzieś tam wykończone, wiecie, kwestie remontowe, etc. No i przyszedł dzień wyprowadzki. Ja sobie wynająłem, wiecie, busika, żeby cały ten Majdan pozgarniać. Pech chciał, że blok był gdzieś tam w głębiej w osiedle i nie było, wiecie, miejsca parkingowego centralnie gdzieś tam bliżej klatki schodowej, tylko był taki ala deptak, bym to nazwał, tak, taki deptak był i trzeba było ten deptak przejść, żeby się dostać gdzieś tam do ulicy, do parkingów. Nie mam bomby, ojej. No i wiecie, nie zastanawiałem się zbyt długo, wiem, że teoretycznie nie powinienem tak zrobić, ale wjechałem na ten deptak tym busem. Wiecie, żeby nie drałować przez naprawdę długi kawałek do busa, żeby przerzucić sobie te wszystkie cięższe rzeczy. Więc podjechałem sobie pod klatkę i zaznaczę, nie zawadzałem nikomu. Deptak był duży, szeroki, a ja się jeszcze specjalnie przytuliłem busem wiecie, do krawężnika, damage up i range up. Przytuliłem się do krawężnika, gdzieś tam do terenu zielonego, nie wjechałem na żaden teren zielony. Wszystko było w porządku, spokojnie tam można, na szerokość mogłoby tam spokojnie przejechać nawet drugie auto. Było tyle miejsca. A wiecie, gdzieś tam już problemy z kręgosłupem. A trzeba było jakieś te pralki, łóżka, wiecie, materace poprzewozić. No i podjechałem sobie, zostawiłem auto i ze szwagrem żeśmy przerzucali wszystkie rzeczy do samochodu. Chcieliśmy to mega szybko załatwić, żeby, wiecie, no nie powinno nas tam być.
pomijając to, że nie zawadzaliśmy naprawdę nikomu. No ale oczywiście musiał się trafić szeryf Nottingham. Jest tu, wiecie, chłop, nie wiem, ludzie naprawdę nie mają innych zajęć i wiecie, gdzieś tam czasu, żeby się zająć sobą, tylko po prostu uprzykrzaniem życia innym, bo wiecie, za którymś razem jak sobie schodziliśmy gdzieś tam chyba akurat z pralką właśnie i widzę, że gość stoi z Fafikiem, z pieskiem i wielce zdjęcia robi, wiecie, samochodu, i do mnie oczywiście z twarzą, że tu nie można, że w ogóle, że wiecie, ja najgorszy, taki, siaki, owaki, nie wadząc nikomu, żeby było śmieszniej. Sąsiedzi, którzy wiedzieli, że się wyprowadzamy i widzieli, że non stop chodzimy z rzeczami, to wiecie, potrafili nawet co po niektórzy wziąć i pomóc, no nie, że inaczej gdzieś tam wyjść z inicjatywą, że mogą nam pomóc przy przenoszeniu tego wszystkiego. Także wiecie, no zwykła ludzka postawa, no nie, a nie, trafił się gość, który wielce robił zdjęcia, straszył, wiesz, strażą miejską, policją, nie wiadomo czym, prokuratura i w ogóle. Za to, że stanąłem na deptaku, nie wadząc kompletnie nikomu. Wiecie, nie zastanawiając się zbyt długo. Ja gdzieś tam do osób konfliktowych nie należę, ale tak mnie chłop zgrzał. Wiecie, nie wyskoczyłem do niego nie wiadomo jak niemile i tak dalej, ale z uśmiechem na twarzy zapytałem się go, czy w takim razie, skoro ma czas na robienie zdjęć i przejmowanie się takimi rzeczami, to czy nie chciałby nam w takim razie pomóc, żebyśmy się szybciej stamtąd pozbierali. No to się, wiecie, coś tam poplunkał jeszcze pod nosem, oczywiście przewrócił oczami i wiecie, obrót napięcie i poszedł w swoją stronę. Nie wiem, czy finalnie to gdzieś zgłaszał, czy nie, bo nigdzie nie dostałem żadnego, wiecie, pouczenia czy czegokolwiek. Monster Tooth, okej. Ale no ja pierniczę, no... Naprawdę, ludzie nie mają innego zajęcia, tylko się wpieprzają w nie swoje sprawy. Wiecie, ja też ile razy było tak, że w innych miejscach myśmy się wprowadzili tam do innego mieszkania, kiedyś tam już lata temu. Ile razy było tak, że ludzie się wyprowadzali, z którymi już gdzieś tam się, powiedzmy, zżyliśmy, gdzie ich znaliśmy, wiecie, dzień dobry, bardziej na zasadzie takiej. I jak oni się wyprowadzali, to potrafiliśmy, wiecie, wziąć i im pomóc, a nie czepiać się o to, że podjechał samochodem tam, gdzie nie powinien. Żeby się w miarę komfortowo pozbierać ze swoim Majdanem. No ludzie... Naprawdę, zajmijcie się, kurde, swoimi sprawami, nie? A nie wpieprzajcie się w innych. Jak nie chcesz pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzaj. O Jezus, sorry, ale musiałem to wyrzucić z siebie. Ja pierniczę, jak ja gram. No i tak się zastanawiam, bo takim dobrym gdzieś tam takim przykładem jest dla mnie, nie wiem co o tym sądzicie, ale jest taki kanał na YouTubie Konfitura? Jakoś tak. Mam wrażenie, że gość niczym innym się nie zajmuje, tylko... Znaczy ja wiem, że są tam pewne sytuacje, które wymagają gdzieś tam zgłoszenia i tak dalej, bo stwarzają niebezpieczeństwo i w ogóle. Ale jest wiele takich sytuacji, które są po prostu ludzkie, no
A wpieprzanie się i jeszcze, wiecie, straszenie zgłaszaniem na policję i tak dalej, to tu naprawdę nie pomaga. Bądźmy szczerzy, jest sytuacja taka, że nie wiem, nie ma miejsca pod, nie wiem, szpitalem czy pod szpitalem, no to wiecie, parkujecie tam, gdzie jest miejsce, no nie? Jak potrzebujecie się na mega speedzie gdzieś dostać do jakiegoś tam miejsca i no staniecie na, nie wiem, na zakazie czy coś, no nie, ale podchodzi do was gość i wam robi wyrzuty o to, że się stanęło nie tam, gdzie się powinno. No, ludzie święci. Bądźmy po prostu ludźmi. A poza tym, wiecie, niech pierwszy rzuci kamień ten, który nigdy nie stanął na miejscu, gdzie nie powinien. O Jezus, sorry. Po prostu musiałem to gdzieś tam wyrzucić z siebie. A też ciekawi mnie, jakie wy macie zdanie na ten temat. Dobra, wiecie co? W ogóle całkiem w porze podejście się nam trafiło chyba. Też nie chwal dnia przed zachodem słońca. Jak ostatnie podejście poprzednie nam pokazało. Spoko bosik. Się trafił. Przy nim to wystarczy centralnie się unikać go na boki, jak on będzie strzelał. Chociaż bardziej irytujące jest to, jak on wypuszcza te muchy strzelające. To wtedy już nie jest tak przyjemnie. Chociaż i tak nie idzie źle. Ała, dobra, sorry. Następnym razem nie będę mówił w trakcie walki, że coś idzie spoko. Barrels so tears up, okej. Tears up is shot speed up? Dobrze widzę? Dry baby. Aczkolwiek chyba bym wziął to. Chociaż wiecie co, bo nie wiem czy przypadkiem te dwa itemy, bo tutaj jest taka przemiana jak coin join i wtedy, nie wiem, potrójne tearsy mamy? Nie pamiętam. Ale wiem, że jest taka dziwna właśnie przemiana. A, tu tylko Kupsztala strzelamy. Dobra, co to za karta? Emperor. Czy ona mnie przeteleportuje do bossa? Chyba tak? O, ten czerwony szlam zadaje obrażenia. Dobra, czyli dobrze, że go wziąłem. W takim razie. Host haciki czerwone. No dobra. Czy idziemy do sklepu? Może jakiś Soul Heart? O Jezu, grid. Okej. Dry Baby mnie uratowało. Znowu mnie uratowało. Dobra, czyli na następnym piętrze dobrze by było iść jednak do sklepu. A i tak, w ogóle, żeby ulepszyć sklepy, to my będziemy musieli wpłacać do maszyny w pierwszej kolejności. Tak. No, otwórz się. Jezu, jak ja was nie cierpię. Okej. Nie mamy bomb. Słabo bym powiedział. Oła, dobra, żyjemy. Jeszcze żyjemy. Bomba i kojnik, dobra. Rozumiem, że w tym podejściu to już się nam przycisk R raczej nie trafi, co?
Okej. Dobra. Poszło jakoś. Jakoś poszło ośle. Jakoś poszło. Dobra, kolejny pokoik. O Jezu. Jezu, ale teraz sobie też przypomniałem. Wiem, że co po niektórzy mogą mnie zlinczować za to. Ale nie uważacie, że hulajnogi elektryczne, wiem, że to już jest, wiecie, temat odgrzewany, kotlet i w ogóle idź pan i w ogóle co ty pieprzysz. O Jezu, zaraz zginę. Ale wydaje mi się, że przepis, który wszedł odnośnie hulajnóg elektrycznych, to on nic nie da. Kompletnie. I to będzie totalnie martwy przepis. O ja pieprzę. Dobra, zresetujmy to i jeszcze raz sobie podejdźmy do tego. Będą dwa podejścia dzisiaj. Bo wiecie, o co mi chodzi? Bo oni wprowadzili coś takiego, że czekajcie, od 16 roku życia czy od 13 roku życia można jeździć na hulajnodze elektrycznej, tylko tam trzeba mieć obowiązkowo kask, no nie? Ale serio, gdzieś tam u siebie na wiosce, jak widzę, jak dzieciaki, dobra, 16-latek jedzie na hulajnodze elektrycznej. I co z tego, że on jedzie w kasku, jak on w dalszym ciągu jedzie jak świr. Dosłownie jak świr jedzie. Wiecie, jest droga główna, ruchliwa i tak dalej, a gość se na jednym kole jedzie na hulajnodze elektrycznej, to ja mam chęć taką, wiecie, wziąć tą hulajnogę i mu tak przez łeb palnąć. Bo serio, no co oni mają w głowie? Znaczy ja wiem, co oni mają w głowie, bo doskonale pamiętam, co gdzieś tam myśmy odwalali w dzieciństwie za dzieciaka i co się odpierniczało. Więc wiecie, nie mówię tutaj pod kątem takim, że wiecie, że ja tak nie robiłem, bo robiłem, przyznaję się, różne dziwne rzeczy. Ale gdzieś tam zawsze miałem pokorę w stosunku do jazdy w ogóle po ulicy wśród samochodów. Bo powiedzcie mi, co wam da kask przy zderzeniu z 1,5-tonowym, 2-tonowym samochodem? I wiecie, oczywiście będzie ból tyłka w stosunku do kierowcy. Bo przecież dzieciak na hulajnodze, który świruje pawia na ulicy, to nie, on jest bezkarny. On jest nie wiadomo jak uprzywilejowany. I wszyscy myślą, że 1,5 tony się zatrzymuje w sekundę. To tak samo jak ci, którzy, wiecie, przejście dla pieszych i idzie z telefonem. Patrzony w telefon i nic nie widzi poza ekranem. To tak, wiecie, samochód się zatrzymuje w pół sekundy. Joker. Wejdźmy sobie. Dobra, ja to biorę. Tego chyba już nie biorę. Chociaż... Aj, myślałem, że to mi da... Hierofancik, tak. Dobra, jest uratowanie. Karta World. Sun. To wezmę sobie na następne piętro. O czym ja to mówiłem? Że mam wrażenie, że ludzie nie mają świadomości, jak wygląda droga hamowania samochodu. I mówię tu w tym momencie o
pieszych, o rowerzystach, o ludziach, którzy w ogóle cokolwiek mają wspólnego z drogą, czyli w sumie o wszystkich. Bo to nie jest tak, że nie wiem, zabronimy kierowcom jeździć 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Najlepiej, co po niektórzy uważam, że najlepiej, żebyśmy jako kierowcy jeździli, wiecie, 10 km na godzinę, a najlepiej to, żebyśmy wszyscy się poruszali na piechotę. Ale no sorry, Winetu, tak się nie da. I ludzie nie mają świadomości, są jak święte krowy, które nie mają świadomości tego, że zatrzymanie samochodu, który... O, coś odblokowałem. Który jedzie nawet 30 km na godzinę, czyli stosunkowo mała prędkość. I w nagłej sytuacji weź zahamuj. Dobra, kierowcy mają gdzieś tam bardzo dobry... Znaczy większość kierowców ma dobrą koordynację gdzieś tam ruchową, ale no sorry, ale tego się nie da. W momencie zahamowania to auto nie stanie dęba. To tak nie działa. A mam wrażenie, że co po niektórzy tak myślą i po prostu, wiecie, wtargnięcie na przejście dla pieszych, bo już nieraz się zdarzało tak, że no dobra, jak kierowca widzi, że pieszy się zbliża i odczytuje, że ma zamiar wejść na przejście dla pieszych, no to jest obowiązek, masz się zatrzymać jako kierowca. Ale jest wiele osób, które idzie i widzi samochód, że już przednimi kołami jest na przejściu dla pieszych. Samochód jest na przejściu dla pieszych, a ten kasztan jeden z drugim w tej samej sekundzie on uważa, że on ma pierwszeństwo i on wchodzi na przejście dla pieszych i jest oburzony, czemu kierowca się nie zatrzymał. No bo jak się miał kurna zatrzymać? Jak on już był w połowie przejścia dla pieszych drogi i ty mu wchodzisz na zebrę. No spory, no nie da się zatrzymać. Nie stwarzając innego zagrożenia, jak jadą za tobą inne samochody. Więc w takim momencie, no to sorry, ale to ty masz się przed przejściem dla pieszych zatrzymać i sprawdzić, czy jest w ogóle bezpiecznie, czy możesz wejść na to przejście, a nie, że ty masz prawo targnąć po prostu pod samochód. O, Azazel. To chyba wiem, jakie będziemy mieli kolejne podejście. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej, ja się nie będę denerwował. W ogóle, co dziś jedliście fajnego na obiadek? Standardowo niedzielnie, czyli schabowe ziemniaczki i rosołek do tego. A jak przystało na niedzielny obiadek, czyli rosołek w niedzielę, to poniedziałek pomidorowa, co nie? To się dopiero nazywa recykling. Jedna zupa wytrzyma ze 3-4 dni. Ej, teraz do mnie dotarło, my latamy. Jak fajnie. Dobra. Idźmy w takim razie dalej. Czy ja tu byłem w treasure roomie? Że muszę pamiętać, że mam 1,5 serduszka. Dobra, Aha, Santo jest odblokowany. Aha, pokazuje nam mapę. No to się przestrzeliłem. Mamy jedną bombę, którą sobie wykorzystam, myślę, że tutaj. No dobra, coiniki mamy, tylko co z tego? W pierwszej kolejności treasure room, jak się trafią jakieś bombki, a w ogóle czy karta sam pokazuje nam super secret roomy? Chyba nie. Nie.
Kolejne coiny. Dobra, co mamy w treasure roomie? Ty będziesz muchami pluł, co? Rotten baby. Tak. Ty muchami plujesz. Tu i tak tego nie wysadzę. No dobrze. Dobrze, panie Bobrze. Idźmy w takim razie do walki z bossem. Ciekawe, bo chyba nie widziałem ani jednego kamienia z X-em. Odpalmy sobie Gapiego. Gapi z Heada. O Jezu, poważnie. Dobra. Trafiony, zatopiony to jest Tears Up, dobrze pamiętam? Tak, Tears Up. I to całkiem w porządku. Oj, 2 soul harciki. Jak miło i przyjemnie. No, otwórz japę. Dziękuję. Ty akurat nie musisz. Dawaj japsko. Dziękuję. Jest w końcu jakieś bomby mamy. Skoro latamy, to tutaj się jesteśmy najbezpieczniejsi. W ogóle jaka jest wasza ulubiona postać w Isaacu? No dla mnie najprostszą i najfajniejszą jest Azazel. O Boże. Wiecie, od razu Brimstone. Ataki laserowe. O, jest dużo prościej nim grać. Chociaż przyznam, że teraz się nam całkiem dobrze trafiło, bo to Rotten Baby jest całkiem dobra. Te muchy nie wiem, czy jakieś 1,5% obrażeń. Co to jest? No more spikes. Okej. Ball of tar. Strasznie dziwny pokój się trafił. O Jezu. A mogłem od razu tutaj nad tą przepaść sobie wskoczyć. Trudno. Chyba się szykuję, że znowu się nie uda nam dojść do matki. Ale nikt nie mówił, że będzie prosto, prawda? Nie uważam, że Isaac jest prostą grą. Zwłaszcza jak się nie grało dłuższą chwilę. I człowiek się wszystkiego gdzieś tam uczy na bieżąco. Wiecie, każde podejście będzie uczyło nas czegoś nowego i będzie już coraz prościej. Ale na samym początku to się jednak trzeba trochę pomęczyć. Dobra, wpłacamy. Ja poważnie. No dobra, wezmę to, no bo nie mam podniesionego tego itemu. To żebyśmy już wiedzieli na przyszłość, co on będzie robił. Czy tutaj będzie walka z bossem? Treasure room mamy załatwiony. Bombka. Czy tu może być secret room? Nie. Jeszcze tu by mógł być chyba. Też nie ma. Dobra, trudno. O Jezu, ty strzelasz, okej. Walka z bossem. Gdzie ona może być? W tą stronę? Wygląda jakby mogła być. Oła! Jest. Chariot. A, to jest to cudo. Dobra, całkiem przyjemny boss. W ogóle czekacie na premierę GTA 6? W ogóle jest Lil Chubby. Okej. Czy już zapowiedzieli datę premiery?
czy dalej nic nie wiadomo i tylko snucie teorii, kiedy by mogło być to wydane. Co tu mamy? O Boże, chyba wiem co to za item jest. I bardzo zły boss się nam trafił. Dobra, co tu jest? Host chaty się pojawiły. No nie, 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 nie. Ja nie będę się z nimi bawił. O, dobra, jest. Te szkieletki też są całkiem irytujące, muszę przyznać, bo one mają bardzo szybkie pociski. Tymi kośćmi to naprawdę rzucają na prawo, na lewo bardzo szybko. Jak nie mamy speeda, to wydaje mi się, że jest mega ciężko uniknąć ich ataku. Ojejku, sorry. Jak ktoś miał słuchawki za dużo, zbyt głośno ustawione, to sorry za ten dźwięk. Ale coś mnie w gardle zadrapało. Ojejku. Dobra, idźmy w stronę Treasure Roomu. Czy tu jakiś kamień z X-em? Nie ma. A, dobra, teraz do mnie dotarło, bo był któryś pokój, gdzie powinno być bardzo dużo kolcy. Kolców? Kolce. A one się nie pojawiły. Przez ten nasz trinket. Faktycznie. To tak działa. No, jeszcze jeden. Dobra. Mamy to. Okej. O, dobra, 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 dobra. Zupa z bobra. Treasure Room. Treasure Room. Gdzie może być Treasure Roomik? Bo nie chciałbym go ominąć. Pomijając to, że może tam być naprawdę do dupy item, ale nie chciałbym go jednak ominąć, żebyśmy sobie odblokowali wszystkie itemy, a raczej żebyśmy mieli podniesione wszystkie itemy. O, w ten sposób. W ogóle mam wrażenie, że jakby Isaac mi lagował? Jakieś takie dziwne. Czasem mam takie spadki niepokojące. Podejrzewam, że u was tego w ogóle nie będzie widać. Ale no ewidentnie widzę, jakby czasem mi tak zalagował. A to na pewno nie będzie nam pomagać w rozgrywce, bo mimo że gramy na hardzie, to jeszcze sama gra dokłada nam kolejnych problemów. Gdzie jest ten treasure room? No muszę się cofnąć. No nie odpuszczę tego. Jest. Dobra, jeszcze tutaj mamy... Tutaj, no właśnie. Remote bomb. No nie, choćby skały srały, ja tego nie wezmę. Ale soul harcika to bym sobie wziął. Żeby gdzieś tam zwiększyć szansę przeżycia jakkolwiek. Dobra. Teraz walka z dosyć nieprzyjemnym bossem. Nawet bardzo nieprzyjemnym. Sorry, że tak nic nie mówię, ale kurczę, no potrzebuję się jednak troszeczkę skupić. Dobra, mamy to. Box. Okej. To będzie strzelać. Emperor.
Co to za piguła? Tears down. Co za menda. O, znowu Rotten Baby. O, i mamy przemianę w Conjoin. A, i potrójne są pociski. Dobra. Może przeżyjemy. Lusterko. O Boże, to będzie bardzo złe. To będzie bardzo złe. Ja nie wiem, czy te pociski w jakiś tam dziwny, inny sposób nie będą leciały. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w taki sposób właśnie działał ten item. A na pewno to nie pomaga. Dobra, zejdźmy sobie w pierwszej kolejności może tutaj na dół. A, jeszcze jeden. Wy tu nie wejdziecie, prawda? Nie. No i spoko, fajnie. Tak, będę korzystał z takich udogodnień i wspomagaczy. Bo skoro mogę, to czemu nie? Experimental Pill, Speed Up, o Boże. Tears Down znowu. No to dobra, dojdziemy do matki. Ale to będzie na tyle. Bo ja jej nie pokonam. Nie ma takiej opcji nawet. Chyba że tu będzie Spears Up, Leg Up. No dobra. Kolejny Soul Hearcik. No dobrze. Ale no z takim Tears Upem to... z takimi Tearsami to my tego nie przejdziemy. Dobra, czy jest kamień z X-em? Kolejny Soul Hearcik. Wspaniale. Co to za piguła? Speed Up. No dobrze. Chociaż tyle. Chociaż liczyłem na coś innego. Czy jest jakaś piguła Damage Up? Nie pamiętam, ale chyba nie ma. Teraz się ta książka uaktywniła? Sprytnie. Dziękuję. O Jezu, ja bardzo nie chcę tego brać. Ale wezmę. Damage Up. Aha, one będą wracać. Ej, to nie jest głupie na zwykłych pociskach. Ej, spoko. Dobra, myślałem, że to jest gorsze. Że potencjalnie 2 razy można zadać obrażenia. Zwłaszcza, że jeszcze damage up się przy tym trafił. Więc naprawdę jest, że tak powiem, ujdzie w tłumie. Ja to wysadzę. Aha. Brawo ja. Brawo ja. Nie chciałem tego zużywać. O Jezu. No dobra. To było bardzo głupie posunięcie ze strony gry. Że mi pozwoliła w ogóle w taki sposób to zrobić. No liczę, że jeszcze w tym sklepie coś będzie ciekawego. Ale nie ma. No to dobra. Nawet nie kombinuję. Idziemy na matkę. Tutaj trzeba się gdzieś tam w miarę unikać wszystkiego jak leci. A zwłaszcza tych bucików nieszczęsnych.
Dobra, tylko spokój nas uratuje. Co mi zadało obrażenia? Ty... Kompletnie nie widziałem. Jest! Ha! Ha, 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 ha. Trafiony, zatopiony. Udało się. Mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he Jezu, naprawdę accepted his Edmund ma fate, chory łeb. God intervened, sending Tak an angel bardzo. down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Okej, no to mamy pierwsze zakończenie. Moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo za dzisiaj. Zachęcam do podzielenia się swoją opinią w komentarzach. A za dziś wam bardzo dziękuję. I widzimy się w następnym odcinku. Także dziękuję bardzo za dziś. Ile tego się tu odblokowało, rany boskie. Dobra, dzięki wielkie. Trzymajcie się, pa pa.